Cześć, dzisiaj zapraszam na recenzję średniopółkowego projektora Eto E3 Pro. Ciekawa jednostka w rozsądnej cenie. Linki macie jak zwykle w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło. I zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! I dzisiaj projektor Eto E3 Pro, czyli projektor średniopółkowy, a tego typu sprzęty potrafią najbardziej zaskoczyć, ponieważ wiadomo, że droższe modele, no to już muszą pokazać klasę. Te najtańsze są często bardzo podstawowe, a te takie średniopółkowe czasami okazywały się prawdziwym hitem cenowym, ponieważ dużo nie ustępowały bardziej zaawansowanym modelom, a były zwyczajnie tańsze. No i także tutaj mamy przedstawiciela takiej właśnie średniej półki, czyli pomiędzy 600 a 700 zł. O specyfikacjach powiem Wam za chwilkę już w części testowej, gdzie będziecie w tle widzieć, co ten projektor po prostu potrafi, jak zachowuje się w rzeczywistości. A tutaj rzućmy sobie okiem na projektor i zawartość zestawu. Mamy pudełeczko, które zdradza już tutaj szereg cech, które będą za chwilę dokładnie omówione i pokazane. Nie zabrakło instrukcji obsługi, gdzie mamy opis pilota poszczególnych funkcji, link do pobrania odpowiedniej aplikacji i tak dalej. I są wszystkie informacje. Nie ma natomiast tutaj języka polskiego, co najwyżej jest angielski. Jest pilocik zdalnego sterowania ze skrótami do YouTube'a, Prime Video, Netflixa i Disney+. Mamy także ręczne fokusowanie, ciszej, głośniej i pozostałe ustawienia. Jest też mikrofonik, czyli można korzystać z asystenta głosowego i pilot standardowo na dwie baterie typu AAA, czyli te mniejsze niż paluszki. I oczywiście zasilacz i kabel zasilający. Zasilacz ma moc 90 W, więc to jest maksymalny pobór tego właśnie projektora. No i sam kabel zasilający odchodzący od zasilacza ma metr. No i do tego dochodzi druga część kabla, długość około 180 cm, więc łącznie mamy już prawie 3 metry. Jeśli chodzi o wagę i wymiary, to macie w tej chwili je na ekranie. Projektor jest taki średnio ciężki. Od przodu mamy takie srebrne logo marki Eto. Mamy tutaj także głośnik i widoczny wentylator. Są czujniki do automatyki oraz sama optyka, która jest schowana tak troszeczkę głębiej. Mamy to tak delikatnie wyprofilowane. Obudowa jest tworzywa, natomiast jest to tworzywo dobrej jakości. Od góry panel sterowania, czyli OK, 4 kierunki i powrót. Tak więc podstawowe funkcje stąd sobie obsłużymy. Jest też włącznik, wyłącznik. Od boków generalnie nic nie mamy. Od spodu 4 takie gumowe stopery. No jest gniazdo na zamontowanie tego projektora na jakimś statywie przy uchwycie. I ponownie z tyłu otwory wentylacyjne, zasilanie, jedno gniazdo USB, jedno HDMI, czujnik pilota i AUX. Natomiast jeśli byście chcieli podłączyć na przykład słuchawki Bluetooth, no to oczywiście będzie to można zrobić bezprzewodowo. Tak więc wiemy co w zestawie, wiemy jak projektor wygląda. Zapraszam na część techniczną. Eto E3 Pro oferuje natywną rozdzielczość 1920 na 1080 pikseli, czyli Full HD w 60 klatkach na sekundę. Jest także obsługa HDR i możliwość odtwarzania treści kodowanych w rozdzielczości 4K. Jasność do 600 anzilumenów, więc jest całkiem nieźle. Z projektora świetnie korzysta się przy całkowitym zaciemnieniu, jednak da się używać także przy umiarkowanym oświetleniu. Ważne, żeby nie było skierowane w ekran projekcyjny. Możecie w tej chwili zobaczyć, jak w studio były po kolei gaszone światła. Współczynnik kontrastu wynosi 3000 do 1. Lampa LED ma żywotność 30 000 godzin, a optyka jest tutaj w układzie zamkniętym, więc nie musimy martwić się o kurz. Obraz wyświetlać możemy z odległości od 110 cm do nieco ponad 3 metrów. Uzyskamy wtedy przekątną od 40 do aż 120 cali. System operacyjny Google TV oparty jest na Androidzie w wersji 11. Daje nam to szeroki zakres możliwości i projektor jest prawdziwym centrum multimedialnym. Nie zabrakło dwuzakresowego Wi-Fi czy łączności Bluetooth, która tutaj jest dwukierunkowa, czyli możemy na przykład sparować z projektorem pada od Xboxa i wygodnie grać w gry, korzystając z urządzenia jak z prostej konsoli, ponieważ w sklepie Google Play znajdziemy sporo ciekawych gier, ale możemy też użyć projektora jako głośnika Bluetooth. Dźwięk jest całkiem niezły i zapewniany jest przez dwa głośniki stereo o mocy 2x10 W. Możecie to sami w tej chwili ocenić, słuchając próbki.
procesor ARM Logic 905 zapewnia płynne działanie systemu, a procesor graficzny G31MP2 sprawdza się do odtwarzania multimediów i gier. Pamięć operacyjna to 2 GB, a miejsce na dysku to 16 GB. Domyślnie zainstalowanych mamy wiele aplikacji, takich jak YouTube i Netflix. Pobrać możemy setki innych, ale także na przykład podłączyć projektor pod komputer, czy odtwarzać treści z pendrive'a, z czym nie było żadnych problemów. Muzyka, zdjęcia, filmy w różnych formatach i pliki tekstowe wyświetlane były poprawnie. Wrażenia z korzystania z komputera też są nie najgorsze. Obraz był szczegółowy i czytelny, a gry działały płynnie. Projektor posiada system automatycznej regulacji ostrości i kąta nachylenia, jednak możemy także ręcznie ustawić wiele parametrów, jak właśnie korekta trapezu, ustawienia narożników, czy poprawić ostrość, korzystając z pilota. Wybrać możemy także metodę projekcji i inne ustawienia. Funkcja Zoom pozwala na zmniejszenie wyświetlanego obrazu do 50% bez utraty jakości, gdyby był zwyczajnie za duży na ścianę, czy ekran projekcyjny. Dostępne jest także menu służące do regulacji temperatury barwowej, jasności, kontrastu, innych parametrów obrazu, ale także dźwięku. Można skorzystać z asystenta głosowego przy pomocy dedykowanego przycisku na pilocie. Funkcje Chromecast i AirPlay pozwalają na bezprzewodowe przesyłanie treści ze smartfona czy tabletu, więc wystarczy kilka kliknięć, aby przerzucić oglądany film z małego ekranu na nawet 120 cali. Odnośnie kultury pracy nie jest źle. Zdarzył się jeden czy dwa nieco cichsze projektory, ale i sporo głośniejszych, więc tutaj poziom kultury pracy jest jak najbardziej akceptowalny. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4 Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu. No i na koniec jeszcze praktyczny fragment, czyli porównanie z innym projektorem, a dokładnie z testowanym niedawno Itou Starfish, czyli ta sama marka, ale projektor Starfish jest nieco tańszy, ma o połowę mniejszą jasność i rozdzielczość HD, a nie Full HD. No i tutaj to porównanie wypada zdecydowanie na korzyść Itou E3 Pro, który jest niżej. Mamy tam większą jasność, soczyste kolory i większą szczegółowość. Tak więc w swojej klasie cenowej wypada naprawdę dobrze. Podsumowując, jeden z najciekawszych projektorów ostatnich czasów, ponieważ cena umiarkowana, nie jest po prostu zbyt drogi, wręcz bym powiedział atrakcyjny cenowo, przystępny. W zamian dostajemy dobrą jakość wykonania, funkcjonalny, wszechstronny system, dość jasny obraz o niezłej jakości. Jeśli chodzi o dźwięk, no to też jest ok. Poziom głośności pracy jest też w przyzwoitym zakresie, dlatego podstawowy projektor multimedialny o niezłych parametrach i w rozsądnej cenie. Jeśli chodzi o jakieś takie mankamenty, no to chociażby to, że w przeciwieństwie do wielu innych konstrukcji nie mamy możliwości regulacji pochylenia, czyli projektor nie jest zawieszony na żadnym takim ramieniu, które umożliwiało też często projekcję sufitową, czy po prostu wyregulowanie kąta. Dlatego tutaj, jeśli byście chcieli montować go inaczej, no to trzeba zaopatrzyć się już w jakiś uchwyt sufitowy, czy ścienny, czy jakiś stojak, ale poza tym jest całkiem ok. Tak więc gdybyście chcieli sprawdzić aktualną cenę, to macie link w opisie filmu. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, no to będę wdzięczny za wsparcie, chociażby w postaci zostawienia łapki w górę. Możecie też napisać komentarz, czy udostępnić film. Będę wdzięczny, no i warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.